hodowcy mamy za zadanie zapewnić naszym ptakom optymalne warunki chowu. Powinniśmy wiedzieć, na co zwracać uwagę w każdym następującym po sobie okresie życia naszych ptaków. To jest klucz do naszego sukcesu. Każdy kurnik oceniamy niezależnie i pamiętamy, że kurniki są jak miasta i ludzie, którzy w nich mieszkają. Po prostu wyjątkowe. Średnio nasze indorki ważą już 1320 gramów. Od momentu wstawienia w ciągu zaledwie 28 dni zwiększyły swoją masę ponad 20-krotnie. Nasze indorki ukończyły 4 tygodnie życia. Możemy już ocenić wiele cech świadczących o naszych dotychczasowych działaniach. Podczas każdego obchodu sprawdzamy zachowanie naszych podopiecznych. W tym czasie bardzo żywo nam towarzyszą. Często indorki zaczynają już odpowiadać śpiewem na nasze zawołania czy gwizdnięcie. Na cmokanie powinny reagować ucieczką. Zwracamy szczególną uwagę, czy ptaki nie gromadzą się pod ścianami, w narożnikach, w zakamarkach kurnika. Pamiętajcie, że ptaki, które źle się czują, nie pójdą wraz ze stadem. Jeżeli dostatecznie szybko cofniemy się do początku naszej wędrówki, tam znajdziemy tych słabszych. Szukamy ptaków osowiałych, czasami z nastroszonymi piórami, kulejących i wyraźnie mniejszych. Oceniamy ich ilość. To one powiedzą nam, czy w stadzie może pojawić się problem ze zdrowiem. Ptaki nie są już chronione przeciwciałami matczynymi. Przed infekcjami bronią się dobrze wykonanymi szczepieniami ochronnymi oraz odpornością nabytą w czasie odchowu. Kluczowa dla zdrowia ptaków jest jakość ściółki, na której bytują. Sprawdzamy, czy jest sucha. Obserwujemy bardzo uważnie kały, które ptaki wydalają. Zwracamy uwagę, czy nie ma kałów luźnych i wodnistych, spienionych o konsystencji ubitego białka do ciasta i bardzo jasnych. Kloaka. To miejsce powinno być czyste. Zawsze kojarzymy to z jakością naszej ściółki oraz rodzajami kałomoczów, jakie ptaki wydalają. Bardzo ważna jest ilość ptaków martwych, które znajdujemy podczas obchodów. Zawsze sprawdzamy, czy ta ilość gwałtownie nie wzrosła od poprzedniego obchodu oraz w skali minionej doby. Codziennie zapisujemy w naszej dokumentacji i porównujemy ilości, również z wcześniejszymi dobami. U naszych ptaków oceniamy łapki. Zwracamy uwagę, czy nie ma uszkodzeń, głębokich ran. Pamiętamy, że uszkodzenia na łapkach to otwarte wrota dla zakażeń bakteryjnych, które stanowią poważne problemy w następnych tygodniach tuczu. U zdrowych ptaków łapki są ciepłe. Zwracamy uwagę na stawy skokowe, szczególnie gdy widzimy ptaki kulejące na kurniku. Stawy powinny być równe, bez obrzęków i zaczerwień. Nasze ptaki zmieniły również swoje upierzenie. Oglądamy uważnie skrzydła, sprawdzamy kompletność lotek, patrzymy, czy nie ma lotek brakujących, nie ma uszkodzeń, jak również podobnie obserwujemy okolice ogonu. Zwracamy uwagę, czy nie ma ran i zadrapań. Świadczy to o tym, że w naszym stadzie nie występuje agresja. Może to oznaczać, że mamy dobrą obsadę, dobrą obsługę, właściwie dobrane natężenie i barwę światła. Głowa. Przyglądamy się oczom. Zwracamy uwagę, czy nie ma obrzęku powiek. Naciskamy od góry delikatnie na nozdrza. U zdrowych ptaków nie powinno być wydzieliny. Cechy, które obserwujemy, dają nam wgląd w kondycję naszego stada. Pamiętajmy, że nigdy nie oceniamy jednej sztuki. Im więcej ptaków z różnych części kurnika, tym nasza ocena będzie dokładniejsza. Po co to wszystko robimy? Ponieważ możemy skutecznie ocenić nasze działania. Namawiam na konsultację z dobrym doradcą żywieniowym czy lekarzem weterynarii. Dzięki nim będziemy mogli przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom w następnych tygodniach tuczu. Przed nami jeszcze około 16 tygodni wytężonej pracy, w tym bardzo trudny okres dojrzewania indorków, czyli tzw. koralenia. Warto być dobrze przygotowanym.